dzisiejszym odcinku sprawdzamy, czy pompa ciepła i fotowoltaika tylko razem. Mit czy kit? Z czym Ci się kojarzy fotowoltaika i pompa ciepła? Poza naganiaczami na to na jedno i drugie. Nikt nigdy do mnie nie dzwonił w takiej sprawie. Nie? Serio? Nie. To dobrze chronisz swój numer prywatny. Staram się. Okej. Z czym mi się kojarzy? Z ogrzewaniem, z solarami tak zwanymi w domach. A solary to jest w ogóle jeszcze inna kwestia, bo solary to kiedyś Rozumiem. była taka technologia, czy ona do dzisiaj jest. To taka ciekawostka dla Was. Kiedyś, jak jeszcze nie była fotowoltaika tak bardzo popularna, były dofinansowania na solary, czyli coś, co podgrzewa Ci ciepłą wodę. Czyli po prostu na dachu masz też takie panele, tylko tam krąży, powiedzmy, że woda i ona się nagrzewa od słońca, później grzeje Ci ciepłą wodę. Rozumiem, czyli to działa tylko i wyłącznie w przypadku wody, to nie jest... Nie, to tylko grzeje jakby ciepłą wodę. No ale to taki mały off-topic jakby. Natomiast zostańcie z nami do końca, ponieważ na koniec będziemy mieli dla Was niespodziankę. Ja bym chciał obalić mit, że pompa ciepła i fotowoltaika to jest taki nierozłączny duet. A nie jest? Ja bym nazwał ich dwoma przyjaciółmi, ale takimi samodzielnymi, którzy sobie poradzą w życiu samodzielnie. Ale jednak idą razem. Mogą iść razem i jakby dobrze się zgrywają. Natomiast nie jest to tak, że jedno bez drugiego jakby nie da sobie rady. Dlaczego? Bo i jedno i drugie się opłaca. Bo jakby i jedno i drugie, znaczy fotowoltaiki nie montujemy, żeby nasz dach wyglądał pięknie i pokazać się swojemu sąsiadowi, a jaką mam piękną fotowoltaikę. No zależy kto. Okej. Wyobrażę, ale nie, no jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla kogoś to mogłoby być coś sexy, żeby się pochwalić sąsiadowi. To jak z nowym samochodem. Nie no, samochodem łatwiej się pochwalić, no jakieś Ferrari czy coś, no to wiesz, no to przynajmniej możesz dać w palnik, a kurczę taką fotowoltaiką to co dasz w słońce? Też dobrze. No też dobrze. Gorąco. No, ale jakby nie ma czegoś takiego, że tym się można pochwalić, więc głównie to jest po to, żeby się opłacało. No jakby na ten moment, przynajmniej na moment kręcenia filmu, czyli w 2025 roku, no i jedno i drugie samodzielnie się opłaca. Zarówno fotowoltaika, jak ją zamontujesz w domu, no to będzie Ci oszczędzać pieniądze. I tak samo pompa ciepła w nowym budynku, bo tu akurat jest to trochę bardziej skomplikowane, no też będzie ona tańsza niż na przykład ogrzewanie gazowe. Niewiele, ale będzie tańsza. A dlaczego dodałeś w nowym budynku? Bo w przypadku starych budynków to jest, albo starszych, to jest ból głowy, żeby dobrze ocenić, czy dla klienta to jest ok, czy nie. Co rozumiesz pod pojęciem starszy budynek? Starszy, no to tak 10-15-letni już nawet tak naprawdę i zależy właśnie to, czy tam jest podłogówka, czyli ogrzewanie podłogą, czy też grzejniki. Jakby jest dużo aspektów, jeżeli mówimy o takim trochę starszym budownictwie. I mówimy tutaj o domach, nie na przykład o blokach, tak? No w bloku taka pompa ciepła to się i fotowoltaika i pompa ciepła w bloku czy w budynku takim wielorodzinnym, no to jest, nie masz dachu swojego w przypadku fotowoltaiki, a w przypadku pompy ciepła no, jest mała powierzchnia, to zajmuje jednak w domu trochę więcej tej przestrzeni niż inne źródła ciepła. Więc jakby mówimy stricte o domach. Rozumiem. Czyli co bardziej się opłaca? I jedno i drugie się opłaca. Ale bardziej. Fotowoltaika wydaje mi się, że może zaoszczędzić więcej pieniędzy. Natomiast pompa ciepła to jest po prostu też trochę już wymóg, bo będzie trudno spełnić warunki, które narzucają przepisy. Czyli jakie warunki? Jest coś takiego jak warunki techniczne, warunki techniczne dla budowanych budynków. I jest pewien standard, ile energii możesz mieć z źródeł odnawialnych, a ile z nieodnawialnych. No i jakby z każdą nową edycją coraz większe są wymagania, żeby jak najwięcej było ze źródeł odnawialnych. No i po prostu kotły gazowe i wszystko, co jest na paliwa nieodnawialne, jakby coraz mniejszy ma udział, może mieć mniejszy udział, no i tak zwana energia pierwotna. Generalnie te wymogi są tak napisane, że zwykły człowiek sobie nie poradzi z tym. W sensie różne wskaźniki i nie wiadomo o co chodzi. Natomiast tendencja jest taka, że po prostu coraz więcej energii ma być odnawialnej. No więc pompa ciepła to spełnia, no bo jakby większy udział tej energii bierzemy z otoczenia, a tylko część jakby z energii nieodnawialnej, czyli z prądu, który jest jakby z węgla w Polsce, tak w większości, a przynajmniej zimą. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o fotowoltaikę?
No tutaj jakby my produkujemy tą zieloną energię, ale jakby z perspektywy no oszczędności, no po prostu ona nam obniża rachunek za prąd. Więc jakby tu jest czysty zysk, a po prostu z każdym miesiącem, no w każdym miesiącu po prostu płacimy mniej za prąd. W tych letnich prawie w ogóle możemy nie płacić, a w tych zimowych zawsze trochę mniej, no bo ile nam naprodukuje, to praktycznie wszystko zjemy, w cudzysłowie. No bo zimą po pierwsze produkcja jest mniejsza, a po drugie też zapotrzebowanie, jak mamy jeszcze pompę ciepła, no to właśnie jest większe. Więc dlatego ten duet ma sporo sensu, no bo okej, jedno i drugie jakby ma sens osobno i się opłaca, ale jakby jak je weźmiemy razem, no to fotowoltaika, pompa ciepła zużywa prąd, który sami produkujemy, no więc zwiększamy autokonsumpcję, a to się najbardziej opłaca w fotowoltaice, że ten prąd, który wyprodukujesz, od razu jakby zużyjesz. Bo sprzedaż prądu generalnie w tej chwili i później odkupywanie go nie jest zbyt opłacane, bo sprzedajesz powiedzmy za 25 groszy, a kupujesz za złotówkę ponad. No więc tak średnio. Kiedyś było lepiej, ale to już co było kiedyś, to było kiedyś. A jeżeli chodzi o kwestie dofinansowań, jeżeli bierzemy samą fotowoltaikę bądź w pakiecie, to co bardziej się opłaca pod takim kątem? Ile dostaniemy dofinansowania na te odrębne? Na fotowoltaikę na ten moment, którą i tak trzeba wziąć z magazynem energii, o którym mamy odcinek, i o samej opłacalności fotowoltaiki też mamy odcinek, jakby tam dostajesz 23 000 maksymalnie i nie więcej niż, to nie może stanowić więcej niż połowę kosztów, które trzeba ponieść na tą fotowoltaikę z magazynem energii. Więc całkiem sporo. Na pompę ciepła... Robert, rzucisz telefonem? No i możesz rzucić. To się rzucić w cudzysłowie. I Marcinie, tak zauważyłam, że mówisz w cudzysłowiu. W cudzysłowie, co nie? Masz coś w dupie czy w dupiu? O, dziękuję za listę. Czyli w cudzysłowie się mówi. W cudzysłowie, no. Ale też mówię często w cudzysłowie. Ale to jest zabieg na komentarze, wiesz, bo ludzie wtedy piszą non-stop, że się mylisz, wtedy nabijasz dużo komentarzy i wtedy algorytm lepiej działa, bo masz dużo komentarzy pod filmem. To więcej się myli. Też prawda. To Sprawdziliśmy. Więc tak, dofinansowanie, albo mamy granty, to jest taki program, gdzie jakby gmina dostaje pieniądze i później je rozdysponowuje na uczestników, czyli na swoich jakby tam mieszkańców i możesz się starać o grant i wtedy te dofinansowania są różne, natomiast mogą Ci pokryć nawet 80% jakby wydatków na wymianę źródła energii na pompę ciepła. I razem z fotowoltaiką i to może być, no tam są duże te kwoty, bo to nawet i 100 000 można dostać. Natomiast to zależy od gminy, więc jakby tu musielibyśmy przelecieć przez całą listę jakby programów dla konkretnych gmin, natomiast warto to sprawdzić. Natomiast takim powszechniejszym programem, tylko że dla nowych budynków, jest Moje Ciepło i tam możesz dostać do 30%, ale nie więcej niż 21 000 złotych. Więc jakby zazwyczaj montaż pompy ciepła, no to jest koszt od 40 do 60-70 tysięcy, no więc zawsze te 30% państwo Ci dopłaci, przynajmniej w przypadku nowych budynków. No jest to sporo, no bo tak naprawdę dzięki temu można zejść z kosztem montażu pompy ciepła na poziom takiego lepszego kotła gazowego. Czyli się to zrównuje, pompa ciepła jest tańsza w eksploatacji, przynajmniej na takim domie 140-metrowym. Kocioł gazowy powinien kosztować nas rocznie około 5 000, pompa ciepła to będzie niecałe 4. Więc 1000 zł rocznie to nie jest dużo, no ale jak porównywalnie kosztuje koszt inwestycji, no to wtedy czemu by nie mieć te 20% co roku w kieszeni. A jaka jest żywotność pompy ciepła i fotowoltaiki? Podobna? Wiesz co, fotowoltaika tak naprawdę tam się składa z 3 elementów. Tu mieliśmy taki odcinek, jak w ogóle działa fotowoltaika, ale tak pokrótce mamy panele, one nam jakby zbierają to światło, produkują nam prąd, który nie nadaje się do użytku jeszcze tak bezpośrednio. Mamy coś, co zmienia ten prąd na taki użyteczny w gniazdku, czyli jest to falownik. Mamy jeszcze magazyn energii, który nam, taki duży powerbank, który zbiera energię wtedy, kiedy nas nie ma na przykład w domu, a my możemy z niego korzystać wtedy, kiedy potrzebujemy. I jakby różne elementy mają różną żywotność. Same panele to tak naprawdę można, myślę, że z 40 lat używać, o ile się fizycznie nie użyją. Będą miały z każdym rokiem ciut mniejszą wydajność, ale to jest, myślę, że po 20 latach zazwyczaj one mają spadek wydajności o 10%, więc tak naprawdę niewiele.
Magazyn energii to myślę, że jakieś 15-20 lat. Po tym czasie będzie też miał 80% gdzieś tak pojemności. Falownik myślę 10-15 lat, bo to jest ten element, który najbardziej jakby się moim zdaniem będzie zużywać. To jest ten. Rozumiem. I powiedziałeś teraz o fotowoltaice. Tak. A jeżeli chodzi o pompę ciepła? Pompa ciepła to jest jakby jeden element bardziej już, myślę, no i tam, znaczy to też się składa z wielu elementów, ale jakby taka żywotność to 15-20 lat. Zależy jak to jest zamontowana, jaki egzemplarz, ale myślę, że tak 15-20 lat to będzie taki okres użytkowania realistyczny. Czyli okres żywotności jest krótszy niż Tak, przy fotowoltaice. tak, I fotowoltaika jakby dłużej może pożyć nam. I co w takim wypadku, jeżeli bierzemy to i to? Co się dzieje, kiedy już jeden sprzęt nam... No to osobno wymieniamy to, co akurat się zużyło, także ten element, który jakby fotowoltaika to jest coś osobnego, ale składająca się z różnych elementów, które jakby to, co jest na dachu raczej za prędko nie wymienimy. No a w przypadku pompy ciepła, no to raczej wymieniamy później znowu cały zestaw. Pewnie skoro trafiliście na nasz kanał, to też jakby zastanawiacie się, jak podejść do tematu ogrzewania w swoim domu i chętnie usłyszę Twoją historię o tym poszukiwaniu idealnego źródła ciepła i najlepszą historię, najlepszy komentarz z tym związany nagrodzimy konsultacją bezpłatną ze mną, w której pomogę Ci wybrać idealne, najlepsze źródło, najbardziej opłacalne dla Ciebie. Także zapraszam Was do komentowania, przedstawiania swoich historii w poszukiwaniu najlepszego ciepła dla Ciebie. A powiedz mi, jak duże muszą być instalacje fotowoltaiczne do pompy ciepła? Okej, no więc dobre pytanie, bo jakby kiedyś można było dobierać trochę inaczej, w sensie dobierało się bardzo dużą instalację fotowoltaiczną po to, żeby naprodukować prądu latem, a później z niego korzystać zimą, bo jakby sposób rozliczenia był bardzo prosty. To, co oddajesz latem, możesz odebrać kiedy chcesz, ale minus 20%. Rozumiem. A teraz jest jakby sytuacja inna, jakby nie możesz tak łatwo tego odbierać, w sensie możesz odkupować za właśnie, tak naprawdę sprzedajesz za 25 groszy, a kupujesz później za złotówkę, więc no generalnie nie ma sensu przesadzać z tą fotowoltaiką, bo za wiele to Ci aż tak nie da, albo byś musiała naprawdę bardzo dużo produkować, ale i tak nigdy nie wyzerujesz się do zera z rachunkiem. Natomiast taka zasada jest, że z 1 kWp, to jest jakby ta moc tej fotowoltaiki, można uzyskać w całym roku 1000 kWh. Taka pompa ciepła do nowego budynku, który ma powierzchnię znowu te 120-140 metrów, to jest około 4000 kWh. No więc na samą fotowoltaikę to byłoby około 4 kWp pi razy drzwi. No i później jeszcze na te takie bytowe cele, no to gdzieś tak 3 kWp. No więc 8 kWp tak można by szczelić. No nie ma sensu, myślę, że przesadzać za bardzo w górę, bo no sprzedasz trochę tego prądu więcej, obniży Ci to rachunek o 100-200 zł w skali roku, więc później jakby to średnio jakby się to spina tak naprawdę. Jest nieadekwatny wydatek do zysku, który Ty później jakby masz realistycznie. Rozumiem. A czy większy magazyn energii ma sens przy pompie ciepła, czy wystarczy mniejszy? I to jest akurat coś, gdzie możemy przesadzić w górę, o ile jeszcze dofinansowanie nam pozwala kupić większy i dalej załapać się, żeby nam państwo pokryło 50%. Bo większy magazyn energii to jest jakby większa elastyczność w wykorzystaniu. Mamy większą lodówkę na jedzenie, no to możemy jakby rzadziej wpadać do sklepu. I tak samo jest jakby z magazynem energii, jak on jest większy. Tak mamy kilka dni, które świeci słońce, a później kilka dni, których nie świeci nam, to jakby dalej możemy zbierać energię więcej, a później ją dłużej wykorzystywać. Wiadomo, też przez to, że magazyny energii są dosyć drogie, no to jakby nie możemy sobie aż tak poszaleć, ale w przypadku pompy ciepła, no myślę, że te 10 kWh no już warto mieć po to, żeby po prostu, jak jest okres zimowy, i akurat się trafi dobra pogoda, no to żeby po prostu ten cały prąd jakby, który się da zmagazynować i by później go całego zużyć. Więc jakby lepiej tutaj przesadzić, trochę więcej dać, niż dawać na dachu. Szczególnie, że też coraz bardziej rozwijają się rynek jakby kupowania prądu po cenie aktualnej, rynkowej, ale nie, czyli Ty jako konsument kupujesz za tyle, za ile faktycznie on jest.
No i mamy momenty, gdzie ten prąd naprawdę potrafi być prawie za darmo, albo nawet na cenach ujemnych, bo po prostu jest go nas produkcja, więc wtedy jakby tym magazynem możesz kupować, do niego możesz magazynować, kiedy jest prąd tani, a później go wykorzystywać. To jest trochę taka pieśń jeszcze bliskiej przyszłości, bo to jeszcze trzeba spiąć z czym to zarządza, no bo trudno, żebyś na smartfonie klika, ok, dobra, teraz prąd jest za złotówkę, znaczy za 0 złotych, to ja teraz grzeję ile wlezie pompą ciepła. No nie, ale jakby jak już dojdziemy, że rozwinie się infrastruktura, jakieś systemy, które będą tym zarządzały i nie będzie to mega drogie, no to jakby to nam pomoże, a magazyn energii kupujemy na 10-15 lat, no więc przyszłościowo. Generalnie mając i jedno i drugie, przez to, że pompa ciepła zużywa prąd, fotowoltaika go nam generuje, zwiększamy swoją niezależność od cen energii, bo jakby częściowo jesteśmy sobie sami w stanie wyprodukować ten prąd, który zużyjemy, a że go zużywamy więcej, bo ogrzewamy się prądem, no to jakby szybciej nam się zwraca też ta inwestycja i mamy większą niezależność. Dlatego to się dobrze zgrywa. Jak wcześniej wspomniałem, to nie jest konieczne, żeby mieć jedno i drugie. Natomiast ja sobie robiłem takie obliczenia, gdzie jakby fotowoltaika bez pompy ciepła, mimo że jest mniejsza, to zwraca się nam gdzieś po około 7 latach. Taki wariant jakby z dotacjami, bo jakby bez tego to nie ma sensu. O tym jest odcinek, więc tutaj będzie link. Natomiast z pompą ciepła zwraca się to, mimo że jest droższe, po 5 latach, no bo po prostu no więcej tego prądu byśmy normalnie kupowali, więc jakby dzięki temu więcej go produkujemy i jakby fotowoltaika ma się jak bardziej wykazać. O. Czyli jest to opłacalne. Jest to opłacalne, więc tak w skrócie, podsumowując cały odcinek, owszem, jakby moim zdaniem mitem jest to, że fotowoltaika i pompa ciepła, one nie muszą być razem, natomiast na pewno razem po prostu szybciej nam się zwrócą. A w zasadzie fotowoltaika jakby szybciej nam się zwróci i będzie więcej nam później jakby oszczędzać pieniędzy, czyli więcej zostanie nam na wakacje na Malediwach na przykład. Przekonałeś mnie. Wakacje na Malediwach Cię przekonały, tak? Oszczędność mnie przekonała. Dziękuję Ci bardzo. Proszę Cię bardzo.